Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam pyszną roladę makową na święta. Jest naprawdę bardzo smaczna, ciasto jest delikatne, puszyste, mięciutkie. Masa makowa jest naprawdę bardzo smaczna. Taką roladę można zrobić w formie tradycyjnej rolady podłużnej, można też zwinąć tak jak ja i przygotować w kształcie gwiazdy. Do przygotowania makowca będę potrzebować 300 g mąki, 2 płaskie łyżeczki suchych drożdży, około 4 g, 1 całe jajko i 2 żółtka, 30 g cukru, czyli 3 czubate łyżeczki, szczypta soli, 150 ml ciepłego mleka, skórka pomarańczowa, taka ze słoiczka lub taka świeżo otarta z pomarańczy. Najpierw zrobię rozczyn z drożdży. Do drożdży dodaję około łyżeczki cukru i trochę mleka. Mieszam i odstawiam na około 5-10 minut. Będę jeszcze potrzebować do ciasta 2 łyżki oleju lub 30 g stopionego masła. Po kilku minutach drożdże ładnie zaczęły się pienić. Widać, że pracują, że są żywe i możemy je użyć do ciasta. Do jajek dodaję 3 łyżki mleka. Mieszam jajka z mlekiem na gładką masę. Do mąki wsypuję cukier. Wlewam mleko. Dodaję drożdże. Z masy jajecznej odkładam 3 łyżki do oddzielnej miseczki. Tych jajek użyję do posmarowania gotowego makowca. Odstawiam na bok, a resztę jajek wlewam do miski z mąką. Mieszam wszystko na razie łyżką. Dodaję szczyptę soli, tak mniej więcej około 1-2 g. I dodaję łyżeczkę skórki pomarańczowej. Ja mam słodzoną skórkę pomarańczową. Przepis na taką skórkę znajdziecie na moim kanale, link podam w opisie. Można też użyć świeżo startej skórki pomarańczowej. Mieszam łyżką i zagniatam mikserem z hakowatymi końcówkami. Kiedy ciasto jest już ładnie wymieszane i jest gładkie, dodaję 2 łyżki oleju. Mieszam krótko mikserem, tak żeby ciasto wchłonęło cały tłuszcz. Można też dodać stopione masło, ale według mnie ciasto z olejem jest bardziej puszyste. Ciasto mam już wyrobione, teraz na łopatkę wylewam około łyżeczki oleju i tym olejem smaruję miskę i ciasto. Tak przygotowane ciasto przykrywam folią i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W międzyczasie, kiedy ciasto rośnie, ja zajmę się masą makową. Do przygotowania masy makowej będę potrzebować 200 g maku. Ja mam mak zmielony w młynku do kawy. Można też kupić gotowy mak zmielony w sklepie.
Jeżeli nie macie mielonego maku, można użyć zwykłego maku, wtedy trzeba go zalać około 1,5 szklanki gorącego mleka, odstawić do napęcznienia, odsączyć na sitku i przepuścić 2 razy przez maszynkę do mięsa. Mak mielony jest o wiele wygodniejszy. 150 ml wrzącego mleka. Żeby mleko mi nie wystygło, od razu wsypuję mak do mleka. Mieszam mak z gorącym mlekiem i odstawiam na chwilę. Potrzebuję jeszcze 2 białek, 1 lub 2 łyżek miodu, szczyptę soli, bakalię. Ja mam 50 g orzechów włoskich posiekanych nożem, 50 g mieszanki keksowej i 50 g rodzynek. Do białek dodaję szczyptę soli i lekko je spieniam, tak żeby białka się rozbiły i żeby nie było takich białkowych glutów. Do ciepłego maku dodaję miód, mieszam. Miód w ciepłym maku szybko się rozpuści. Teraz dodaję bakalię do maku. Mieszam dokładnie. Po dodaniu bakalii mak na tyle się ochłodził, że nie jest już gorący i można dodać białka. Mieszam białka z makiem. Masę makową mam już gotową, odstawiam ją teraz na bok. Ciasto już mi ładnie wyrosło, zwiększyło swoją objętość prawie 3-krotnie i teraz wyłożę to ciasto na stolnicę. Stolnicę posypuję lekko mąką. I wykładam ciasto. Z posmarowanej olejem miski ciasto wychodzi bardzo ładnie. Ręce smaruję mąką i lekko rozgniatam ciasto. Zwijam je w wałek. Podsypuję jeszcze stolnicę mąką. I tak przygotowane ciasto rozwałkowuję na placek wielkości około 40 cm na 30 cm. Ciasto drożdżowe trzeba wałkować powoli, trzeba dać mu chwilę, żeby się przyzwyczaiło do nowego kształtu. Wtedy nie będzie się tak ściągać z powrotem, nie będzie wracać do swojego pierwotnego kształtu. Ciasto mam już rozwałkowane i teraz rozkładam cienką warstwą mak. Nadzienie makowe jest naprawdę bardzo smaczne. Można je w zasadzie zjadać łyżką. Tak przygotowaną roladę zaczynam zwijać. Taką roladę można upiec w formie takiego prostego kawałka lub zwinąć w obwarzanek, tak jak ja to robię. Zakleiłam brzegi i przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Układam na papierze założeniem do dołu i wyrównuję, żeby był taki równy obwarzanek. I teraz na obwodzie obwarzanka robię nacięcia w 6 miejscach. Zaznaczam sobie po prostu tak
w 6 miejscach. I teraz pomiędzy zewnętrznymi nacięciami robię znaczek na wewnętrznej krawędzi obwarzanka. Przecinam nożem pierwszą warstwę ciasta i wycinam na obwarzanku kształt gwiazdy. Od zewnętrznego znaczka do wewnętrznego znaczka i tak po kolei. W ten sposób powstał mi taki właśnie ładny kształt gwiazdy. Tu na samym końcu ciasta nie docięłam, w ten sposób będzie mi się trzymało reszty i nie będzie się podwijać do góry w czasie pieczenia. Tak przygotowany makowiec smaruję olejem. Dzięki temu ciasto nie przyklei mi się do folii, którą przykryję, żeby ciasto ładnie wyrosło. Przykrywam ciasto folią i zostawiam do wyrośnięcia. Po około 40 minutach ciasto jest już wyrośnięte i smaruję je jajkiem, które odłożyłam wcześniej. Tak przygotowane ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i będę piekła około 40-50 minut w zależności od piekarnika. Ciasto jest już ładnie upieczone, zrumienione z wierzchu, wygląda bardzo smakowicie. Trzeba je teraz zostawić do ostudzenia. Do przybrania ciasta zrobię lukier i posypię jeszcze mieszanką keksową z kolorowych owoców. Do przygotowania lukru potrzebuję cukier puder 3-4 łyżki. Do posypania użyję mieszanki keksowej. Do lukru będzie mi potrzebne jeszcze mleko. Mleka niedużo, kilka łyżeczek. Mleko dodajemy stopniowo i mieszamy. Patrzymy, jaka jest gęstość lukru. Jeżeli lukier wyjdzie za gęsty, wtedy trzeba po prostu dodać odrobinę mleka, a jeżeli za rzadki, no to dodajemy trochę cukru pudru. Mieszam lukier na gładką masę i gotowy lukier przekładam do worka cukierniczego. Dzięki temu będzie mi łatwiej robić wzorki na makowcu. Oczywiście można też roladę posypać po prostu cukrem pudrem, można też zrobić wzorki czekoladą roztopioną. W środku rolada wygląda tak. Ciasto jest puszyste, bardzo delikatne, naprawdę bardzo smaczne. Masa makowa nie jest za słodka, rolada jest naprawdę bardzo pyszna. Następnego dnia również ciasto jest miękkie, delikatne i puszyste. Bardzo smaczna rolada makowa, naprawdę polecam. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.